OK Google, włącz obydwie. OK Google, stan żarówek. Żarówka prawa zaświecona, żarówka lewa zaświecona. OK Google, wyłącz lewą. OK Google, przełącz. OK Google, stan żarówek. Żarówka prawa zgaszona, żarówka lewa zaświecona. OK Google, wyłącz obydwie. Dobranoc Wojtku, w sypialni masz 20,0 stopni. Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby móc sterować naszymi urządzeniami podłączonymi do supli głosem, jest założenie konta w aplikacji Supla Scripts. Może to być zarówno aplikacja zainstalowana przez Was na Waszym serwerze, jak i ta instancja, którą ja udostępniam pod adresem suplafracz.com. Niezależnie od tego, której instancji używacie, po otwarciu aplikacji należy przejść do strony rejestracji, podać nazwę użytkownika oraz hasło, które będzie używane do logowania do skryptów, a następnie formularz wymaga od nas podania danych dostępowych do Supla Cloud API. Informacje te umożliwią skryptom komunikację z naszymi urządzeniami. Po zapoznaniu się z informacjami, które są tutaj wyświetlone po prawej, należy przepisać dane logowania do API według następującego szablonu. Gdy wszystkie dane są już wypełnione, wystarczy wcisnąć przycisk Dodaj konto i po chwili w skryptach powinniśmy zobaczyć listę naszych urządzeń i kanałów, które mamy dodane do supli. Następnie udajemy się do strony Sterowanie głosem i na chwilę obecną to jest wszystko, co możemy zrobić w skryptach. Musimy przejść teraz do smartfona. Na Androidzie trzeba upewnić się, czy nasze urządzenie posiada funkcję Google Now. W tym celu przytrzymujemy długodomek. Jeśli pokaże się ekran prezentujący jakieś informacje, oznacza to, że Google Now jest zainstalowane i działa poprawnie. Wszystkie Androidy 6 i wyższe powinny tę funkcjonalność posiadać. Przy użyciu przycisku w lewym górnym rogu musimy przejść do ustawień aplikacji Google Now. Tutaj interesuje nas wyszukiwanie głosowe. Pierwszą rzeczą, którą chcemy tu zrobić, to oprócz naszego ojczystego języka, czyli w tym przypadku języka polskiego, chcemy wybrać także język angielski. To umożliwi wykrywanie komendy OK Google, nawet wtedy, gdy telefon nie ma otwartej aplikacji Google Now. Wybieram wobec tego angielski i zapisuję. Telefon pyta nas, czy chcemy zmienić język główny i od razu informuje nas o tym, że po tej zmianie będzie możliwe wykrywanie komendy OK Google z dowolnego miejsca. Oczywiście chcemy to zrobić. Następnie przechodzimy do ustawień wykrywania komendy OK Google. Włączamy ją pierwszym suwakiem. Jeśli chcemy, by była ona wykrywana na dowolnym ekranie, należy włączyć również drugą opcję. W tym momencie telefon prosi nas o dokonfigurowanie naszej wymowy OK Google. Przechodzimy dalej i mówimy OK Google, OK Google, OK Google. Konfiguracja jest zakończona. Od tego momentu komenda OK Google powinna być wykrywana na dowolnym ekranie bez włączania aplikacji Google Now. Co więcej, możemy również pozwolić na wykrywanie tej komendy, gdy telefon jest zablokowany, ale jest podłączony do ładowarki. Jeśli chodzi o sterowanie głosem urządzeniami podłączonymi do supli, taka funkcjonalność wydaje się przydatna, dlatego też ją aktywuję. Gdy mamy to wszystko włączone i wrócimy do ekranu głównego, telefon powinien wykryć komendę i rozpoznać poprawnie to, co powiemy. OK Google, powinieneś rozpoznać to, co Ci powiem. Gdy Google Now jest już skonfigurowane, kolejnym krokiem jest instalacja aplikacji Automate. Aplikacja ta umożliwi przesłanie do skryptów wykrytych przez Google Now komend głosowych. Aby zainstalować aplikację, udaję się do sklepu Google Play, wyszukuję Automate
i instaluję tę aplikację. Po poprawnej instalacji aplikacji uruchamiam ją. Zapoznajemy się ze wszystkimi informacjami, które są tutaj nam przedstawione. I mamy już aplikację Automate na naszym urządzeniu. Aby aplikacja zaczęła przesyłać wypowiadane komendy do skryptów Supla, musimy zainstalować dwa skrypty Automate, które przygotowałem specjalnie w tym celu. Aby je odszukać, klikamy ikonę ludzików w prawym górnym rogu. Aplikacja Automate w tym momencie zapyta nas, czy pozwalamy jej na dostęp do sieci i jeśli tak, no to wymaga od nas instalacji uprawnienia o nazwie Connectivity. Oczywiście to uprawnienie instalujemy. Pokaże się lista kategorii skryptów, które możemy zainstalować za pomocą Automate. Nas oczywiście interesują te, które umożliwiają komunikację ze skryptami Supla. Wobec tego wybieramy lupkę po prawej na górze i wpisujemy Supla. Pojawiają się skrypty, które dotyczą Supli właśnie. Interesuje nas teraz Supla Scripts Configurator. To jest skrypt, który pozwoli na skonfigurowanie urządzenia, by potrafił on komunikować się ze skryptami Supla. Pobieramy go za pomocą przycisku Download. Oczywiście Supla Voice, czyli skrypt, który umożliwi przechwytywanie komend z Google Now i wysyłanie ich do skryptów Supla. Po powrocie do ekranu głównego na liście powinny pojawić się obydwa skrypty zainstalowane przed chwilą. W celu konfiguracji naszego urządzenia do pracy ze skryptami Supla uruchamiamy najpierw flow o nazwie Supla Scripts Configurator. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić na tym ekranie, jest dodatkowa instalacja uprawnienia, która umożliwi programowi odczyt danych z karty SD, co z kolei umożliwi zapisanie adresu naszych skryptów oraz tokenu, który umożliwi komunikację z nimi. Instaluję wobec tego uprawnienie Storage Permission. Gdy dodatkowe uprawnienie jest już zainstalowane, możemy skonfigurować urządzenie, uruchamiając ten flow. Automate zapyta się nas, czy na pewno chcemy go uruchomić, ponieważ jest on uruchamiany po raz pierwszy. Po uruchomieniu wybieramy pierwszą opcję, czyli konfigurujemy urządzenie. Najpierw skrypt zapyta się o adres z naszych skryptów Supla. Jeżeli korzystacie z Supla Fracz.com, nie trzeba tu nic zmieniać. Jeżeli natomiast posiadacie swoją instancję, należy tu wpisać jej adres. Po potwierdzeniu adresu skrypt pyta się o naszą nazwę użytkownika oraz o hasło do skryptów. Jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, powinien pojawić się komunikat o powodzeniu wykonanej operacji. Od tej pory nasze urządzenie będzie współpracować ze skryptami Supla. Kolejnym krokiem do wykonania na urządzeniu mobilnym jest powrót do listy skryptów zainstalowanych w Automate. Następnie otwieramy drugi skrypt o nazwie Supla Voice. Dwa konieczne uprawnienia do działania tego skryptu, czyli dostęp do karty SD i sieci, powinny już być zainstalowane. Natomiast jedną rzeczą, którą trzeba tu jeszcze zrobić, to wybrać opcję Enable Accessibility Service i w okienku, które tutaj się pojawi, wybrać Automate i pozwolić, by aplikacja mogła w trakcie, gdy telefon jest zablokowany, żeby mogła przechwytywać komendy głosowe. Tylko wtedy będzie to działać. Jeżeli już nasze Accessibility Service jest włączone, ostatnią rzeczą, którą trzeba tutaj zrobić, to uruchomić skrypt Supla Voice, potwierdzając podobnie jak poprzednio, że na pewno chcemy to zrobić. Ponieważ proces, który oczekuje na nasze komendy głosowe, jest usługą systemową, która działa w tle, warto upewnić się, że Android nie będzie nam jej przez przypadek wyłączał. W tym celu musimy udać się do ustawień Androida i w opcji Zasilanie wybieramy optymalizację baterii, pokazujemy na liście wszystkie aplikacje i po odszukaniu aplikacji Automate wybieramy opcję Nie optymalizuj. Po jej wybraniu Android nie będzie wyłączał usługi nasłuchującej komend głosowych. Nasz smartfon jest już skonfigurowany, wobec tego wracamy do aplikacji skryptów i na stronie sterowania głosem na dole wybieramy przycisk Dodaj nową komendę głosową. Następnie mówimy do telefonu OK Google, włącz żarówkę
i po chwili komenda głosowa pokazuje się na naszym ekranie. Możemy dodać więcej wariantów tej komendy głosowej, na przykład jeśli byśmy chcieli mówić też włącz światło, nie ma z tym najmniejszego problemu. Możemy tych wariantów dodać dowolną ilość i wybieramy, co ma się stać, gdy ta komenda zostanie odebrana. W akcjach ja wybieram obecnie, że chcę włączyć sobie światło. Mogę je włączyć, wyłączyć lub przełączyć. Obecnie chcemy je włączyć. Oczywiście możemy też otwierać bramy garażowe i wszystko to, co w supli można robić, natomiast ja na chwilę obecną tylko i wyłącznie będę włączał żarówkę. Co bym chciał jeszcze pokazać? Możemy do każdej komendy napisać odpowiedź, która powie nam, co się stało, ewentualnie przekaże nam stan czujników jakichś z naszej supli. W tym przypadku chciałbym powiedzieć, że światło zostało i wpisuję znak klamerki i zauważcie, że tutaj system podpowiada mi, co mogę sobie tu wpisać. Moje żarówki nazywają się DOTS i chcę sprawdzić ich stan, czy te moje DOTSy są zaświecone czy zgaszone. Ponadto na zewnątrz jest i chciałbym odczytać temperaturę zganku stopni. Zauważcie, że pod spodem od razu pokazuje mi się, jaka będzie odpowiedź skryptu jaka będzie odpowiedź komendy w danym momencie. Gdy wszystko wydaje się w porządku, dodajemy komendę głosową potwierdzającą. Teraz, gdy powiemy do telefonu OK Google, włącz żarówkę, Światło zostało zaświecone. Na zewnątrz jest 18,4 stopni. Pum